Hejka! Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiliśmy w ramach naszego turu Podróże po Polsce pokazać Wam Gdańsk. Żeby nie było tak łatwo, zabierzemy Was również w jego okolice. Najpierw pokażemy Wam mieszkanie, które zaraz odbierzemy. Powiemy Wam, ile zapłaciliśmy, czy warto, czy nie warto, a później jedziemy na Westerplatte. Wynajęliśmy sobie apartament. Apartament na jedną noc kosztuje 300 zł. Jest naprawdę bardzo ładny. Fajna łazienka, wszystko jest. Oprócz tego jest naprawdę duża sypialnia z dużym łóżkiem. Tutaj macie jeszcze taką część mieszkalną, gdzie możecie sobie posiedzieć, odpocząć, pochillować. Fajny widok nawet. A tu na koniec jeszcze w pełni wyposażona kuchnia. Także bardzo polecamy. 300 zł uczciwa cena. Jesteśmy właśnie w drodze na Westerplatte i musimy przyznać, że pogoda nam płata figę. Właśnie zaczął padać deszcz. A po drodze mijamy najdłuższy budynek w Polsce. Taki falowiec. W 1926 roku powstała wojskowa składnica tranzytowa. Jest to jedno z najważniejszych miejsc w nowoczesnej historii Polski. Jest to miejsce, które my znamy jako Westerplatte i to właśnie tutaj rozpoczęła się II wojna światowa. Nie da się opowiedzieć historii Westerplatte bez historii o przeważających siłach wroga. Niemcy skierowali tutaj swój wielki okręt, który miał ogromne 4 działa przeciwpancerne. Oprócz tego było tutaj 4000 żołnierzy. 2 września odbył się również nalot, żeby jeszcze wesprzeć siły wroga nacierające na ten półwysep. Mimo to 180 osób dzielnie przez 7 dni broniło tego kawałka ziemi, a także wejścia dalej w głąb Polski. Niemcy byli pod takim wrażeniem, że po tych 7 dniach zgodzili się na honorową kapitulację i nawet oddali cześć głównodowodzącym za to, w jaki sposób dzielnie bronili swojej ojczyzny. Dzisiaj jest tutaj pomarańczowe ostrzeżenie o wietrze. Zdecydowanie to czujemy. Jak cały tydzień było przepięknie, tak teraz jest zimno i tak wieje, że na pewno się nawdychamy dużo jodu. Westerplatte jest to miejsce okryte wielką chwałą z czasów II wojny światowej. Jest to miejsce, które miało służyć temu, żeby zabezpieczyć nasze wybrzeże na tym kawałku przed atakiem Niemców. Znajduje się tutaj bardzo dużo fortyfikacji. Niektóre to są tylko ruiny, niektóre to są naprawdę pozostałości. Tutaj macie na przykład taki mini fort. Ten fort akurat, jak widzicie, został zbudowany w 1911 roku, także jeszcze przed I wojną światową. Tutaj macie mapkę, jak to wygląda. Jak widzicie, kompleks jest naprawdę całkiem spory. Jest dużo tych pozostałości ruin, które możecie zobaczyć. Tutaj na przykład macie ruiny wartowni. 1 września 1939 roku o godzinie 4:45 niemiecki pancernik, który przybył tutaj z kurtuazyjną wizytą, wystrzelił pierwsze strzały II wojny światowej. Jest to pierwszy akt agresji w II wojnie światowej. To właśnie tutaj wszystko się zaczęło i to właśnie tutaj przez 7 dni 180 żołnierzy dzielnie broniło tego półwyspu. Tutaj możecie sobie poczytać trochę o obrońcach Westerplatte. Oczywiście nie jest to wszystkie 180 osób, ale kilka wymienionych. Tutaj możecie zobaczyć też, co przy nich znaleziono. Naprawdę jest to tragiczna historia, szczególnie, że zdecydowana większość tych ludzi była bardzo młoda, nie miała jeszcze 25 lat. A ten pan, major Henryk Sucharski, był tutaj głównodowodzącym, chociaż z tym też wiąże się ciekawa historia. Słyszałem również o takiej cichej historii, że już 2 września major Sucharski chciał poddać Westerplatte, na co nie chciał się z kolei zgodzić jeden z głównodowodzących, czyli kapitan Dąbrowski. I to on jest takim cichym bohaterem tego miejsca. Tutaj możecie zobaczyć zaledwie obrys willi oficerskiej. To tutaj mieszkał komendant wraz z dowodzącym wartownikami. A tam w oddali możecie zobaczyć cmentarz stworzony specjalnie, żeby na zawsze pamiętać o poległych tutaj. Teraz idziemy sobie taką promenadką
Ona kończy się słynnym pomnikiem obrońców Wybrzeża z 1966 roku, o ile pamiętam, ale wzdłuż tej promenady macie jeszcze ruiny poszczególnych budynków, które też Wam pokażemy. Tutaj możecie zobaczyć na przykład, jak wygląda budynek Koszar. Musicie przyznać, że jak mówimy ruiny, to naprawdę są ruiny. Ja wiem, że to będzie lekkie uproszczenie, ale jak możecie zobaczyć na przykład na tej tablicy, większość obrońców urodziła się w 1915-1916 roku. Także naprawdę w momencie wybuchu wojny nie miała nawet 25 lat. Tak wyglądała wartownia numer 3, a tak wyglądała po bombardowaniu. Tutaj też znajdziecie słynny napis "Nigdy więcej wojny". On zrodził się właśnie w tym miejscu, ponieważ tutaj można zobaczyć, jaka to jest wielka tragedia. Ten pomnik jest naprawdę przepiękny, ma 25 metrów wysokości. Został zbudowany, jak już chyba wspominałem, w 1966 roku. Heroizm i siła żołnierzy walczących w obronie Westerplatte stała się inspiracją dla wielu innych żołnierzy walczących w obronie naszej ojczyzny. I tak Polska poddała się dopiero 2 października 1939 roku. Ostatnimi obrońcami byli żołnierze na Helu. A jeżeli nie widzieliście naszego odcinka z Helu, to serdecznie Was zapraszamy do obejrzenia go. Westerplatte to więcej niż historia, to lekcja odwagi, lojalności I poświęcenia. to miejsce, gdzie kilku Ludzi miało odwagę powiedzieć nie. obcym siłom w momencie, kiedy świat dopiero zaczynał się dowiadywać, co tak naprawdę się dzieje. Nawet jeśli nie macie samochodu, to na Westerplatte można dotrzeć wieloma sposobami. Można też również przypłynąć tutaj rejsem z Gdańska z przewodnikiem, który Wam opowie wszystko o tym miejscu. Kończąc naszą wizytę na Westerplatte, chcę jeszcze dodać, że to właśnie tutaj 1 września o 4:47 rozpoczynają się obchody ku pamięci poległym w trakcie II wojny światowej. To właśnie to miejsce, gdzie znajdziecie wszystkich polityków i kombatantów, którzy oddają cześć i chwałę bohaterom. Jest to naprawdę bardzo ważne miejsce w naszej historii, więc każdy powinien tutaj przynajmniej raz przyjechać. Jest naprawdę niedaleko z Gdańska, więc jest to kilkunastominutowa wycieczka samochodem. No a teraz my lecimy dalej, pokażemy Wam, co warto zobaczyć w Gdańsku. Gdańsk to nie tylko historia i morze, to także światowa stolica bursztynu. I właśnie od tego zaczynamy nasze zwiedzanie Gdańska. Zabieramy Was do Muzeum Bursztynu, które znajduje się w Wielkim Młynie, zaraz za mną. Takiego małego potworka spotkaliśmy na wejściu. Stwierdziłem, że się nim z Wami podzielę. My tymczasem wchodzimy do środka Muzeum Bursztynu. Przepiękny jest ten budynek. Sam budynek warto zobaczyć. A wejście do muzeum kosztuje 37 zł od osoby. Muszę przyznać, że budynek w środku wygląda naprawdę super. Gabi poszła do kasy, a ja stwierdziłem, że pokażę Wam, jak on wygląda, bo naprawdę jest niesamowity. Coś czuję, że ta wystawa będzie ciekawa. Patrzcie, jakie kawałki można tutaj spotkać. A już Wam mogę powiedzieć, że te wcale nie są duże. Te są duże. Są naprawdę ogromne. Pewnie to jeszcze nie do końca bursztyn, tylko taki przyszły bursztyn. A tutaj możecie zobaczyć różne zatopione owady i nie tylko w bursztynie. Tutaj na przykład jakiś kwiatek. Tutaj sam nie wiem co, ale wygląda trochę jak z Jurassic Park. Jeszcze tylko dodajmy, że muzeum jest naprawdę interaktywne. Można tutaj sobie każdy okaz zobaczyć. Tutaj jakby komar. Może on kiedyś ugryzł jakiegoś dinozaura. Naprawdę bardzo fajne, bardzo interaktywne. Dużo też takich wystaw dla dzieci, więc jak macie dzieci, to też polecamy tu z nimi wpaść. No a tutaj trochę jak w Patagonii, Perito Moreno. Ten maluszek na przykład waży prawie 3 kg. No a tak tradycyjnie wykopywało się albo wyławiało się bursztyn z Morza Bałtyckiego.
3 piętra wypełnione bursztynami. Naprawdę już teraz wam mówię, że warto tu przyjść. W tym muzeum możecie także zobaczyć wyroby z bursztynu. I niektóre są naprawdę przepiękne. Spójrzcie na te detale. Nawet całe szafy można zobaczyć. No dobra, może szafki, nie szafy. Tylko spójrzcie na tą piękną bursztynową gitarę. Tutaj po prawo macie jeszcze takie mniejsze. Różnego rodzaju. Instrumenty muzyczne. A tak wygląda łańcuch prezydenta Gdańska. To jest oczywiście replika, ale Aleksandra Dulkiewicz takie bursztyny nosi oficjalnie. Jak macie 30 lat plus, to pewnie każda z waszych mam miała taki naszyjnik. Mnie w tym muzeum bardzo się podoba, są tutaj niesamowite okazy. Można tutaj na przykład zobaczyć, jak wyglądał bursztyn roku 2004. Albo mój ulubiony okaz to jest bursztynowy słowik numer 7. Spójrzcie, jaki gigant. Wielki kawał wiejskiego chleba. Tutaj widzisz wszystkie kolory bursztynu, jest ich niesamowicie wiele. Ja sobie nie zdawałam sprawy w ogóle, że tyle różnych kolorów może być występujących w naturze. Dzisiaj z bursztynu można kupić dosłownie wszystko. Są jakieś figurki, są bransoletki, są naszyjniki. Jak chcecie jakieś przywieszki czy kolczyki, to też nie ma problemu. Bursztyn był kiedyś cenniejszy niż złoto i teraz jest również cenny. Jakbyście chcieli sobie kupić taki zegar, to kosztuje 69 000, a taka szkatułka 30. Przeszliśmy całe muzeum w poszukiwaniu największego bursztynu na świecie i okazało się, że on jest na wejściu. Nawet jeszcze nie trzeba wchodzić do muzeum. Tylko okazało się, że on nie z Polski, tylko z Sumatry. Ale certyfikat ma. Gabi, jak tam wrażenia po Muzeum Bursztynu? Mnie się bardzo podobało. Jedno z fajniejszych muzeum, w którym byłam. To znaczy tak wizualnie jest przepiękne te bursztyny. Tam jest tak ciemno w środku i ten kolor bursztynowy tak pięknie się nad tym odznacza. Mnie się podobało. To prawda, mi też się bardzo podobało, więc polecajka leci od nas. Tylko jeszcze dodam, że Gdańsk jest naprawdę bardzo piękny. Jedno z najładniejszych miast w Polsce. Wizytę w mieście rozpoczynamy od rzeki. Tutaj jest takie słynne miejsce, gdzie dookoła macie liczne restauracje i jeszcze inne takie punkty historyczne. My na razie rozpoczynamy od takiego, nazwijmy to mini portu. Tam już widać Czarną Perłę. Dodam jeszcze, że rzeka, przy której znajdujemy się teraz, to Motława. Nie wiem czemu, ale bardzo ciężko mi się wymawia tą nazwę. Ale to właśnie tutaj znajduje się ikoniczny budynek Gdańska, który teraz wam Gabi przedstawi. No i jeżeli chcecie popłynąć na Westerplatte, o tym wam dzisiaj wspominaliśmy wcześniej, to możecie właśnie Czarną Perłą. Taki trip kosztuje 65 zł dla dorosłego, 50 dla dziecka. Możecie tutaj też odkryć statek muzeum. My nie będziemy tam wchodzić, ale widać, że turyści są, więc jak najbardziej otwarte, nawet poza sezonem. Znajdujemy się właśnie przy jednym z symboli Gdańska, czyli tym wielkim żurawiu nad Motławą. Jest to dźwig przeładunkowy, jeden z największych w Europie. Jest to największy dźwig portowy średniowiecznej Europy, używany do przeładunku i załadunku statków. Ma parę pięter i jest niesamowicie ciekawy. Obecnie znajduje się tam muzeum. We wnętrzu żurawia znajduje się jego dawny, zrekonstruowany mechanizm napędowy, czyli takie wielkie drewniane koło, które pozwalało przenosić wiele ton na wysokość 30 metrów. Jeszcze możecie zobaczyć to nabrzeże. Jest naprawdę bardzo fajne. My byliśmy w tamtych knajpkach i wszystkie są super. Z tej strony jest ich trochę mniej, ale mimo wszystko super miejsce na spacer i na takie leniwe popołudnie.
Wchodzimy teraz na ulicę Mariacką. Ona słynie, domyślacie się z czego. Tutaj wszędzie można kupić bursztyn. Spójrzcie, jak ona fajnie wygląda. Wszędzie takie, no nie wiem nawet jak to nazwać. Czy to są tarasy, czy co? W Galeria. każdym razie wszędzie macie na każdym tarasie i pod każdym tarasem galerie i sklepy, gdzie produkuje się piękną biżuterię z bursztynu. Spójrzcie tylko, jakie piękne bursztyny. Ja tylko chciałem dodać, że ja pamiętam tą ulicę troszeczkę inaczej. Pamiętam tą ulicę, jak to wszystko było potwierane i tych sklepów było bardzo, bardzo dużo. Mówiąc zupełnie szczerze, teraz jest trochę smutno, bo to jest ulica uznawana w przeszłości za jedną z najpiękniejszych w Polsce. No nie wiem, być może jak jest tutaj sezon, to nadal tak jest. Jeżeli byliście tutaj w lipcu albo sierpniu, to dajcie znać. Chodząc po tej ulicy, musicie uważać na żygacze. To jest żygacz, czyli taka stara rynna. Mój mąż tak się przygląda tą bursztyną. Może coś dostanę. Może mi się pofarci. Tutaj są piękne żaglowce z bursztynu. Każda witryna ma coś innego do pokazania. Wszystko to wygląda przepięknie. A tutaj tak świątecznie. Jajeczka na święta. Stoimy właśnie przed największym ceglanym budynkiem na świecie. Jest to Luba Chwała Gdańska, czyli Bazylika Mariacka w Gdańsku, która została wybudowana na początku XVI wieku, to znaczy otwarta, bo budowano ją ponad 150 lat od XIV wieku. Bazylika ma 78 metrów wysokości i może pomieścić 25 000 ludzi w środku. A tutaj wszystko leci, jest taki wiatr i jest tak zimno, słuchajcie, że ledwo wytrzymujemy. Zwiedzaliśmy bazylikę w środku, jest ona naprawdę ogromna, jednak mnie zaskoczyło, że jest pusta. Ja się spodziewałam takiego przepychu, jak zwykle w naszych kościołach, wiecie, dużo malowideł, dużo obrazów, a jednak ona jest biała od samej góry i tylko gdzieniegdzie są jakieś obrazy, rzeźby, jest tak to bardzo delikatne. A mi się akurat to bardzo podobało. Ja lubię surowe kościoły. To jest taki surowy przykład gotyku. Jest ogromna od wewnątrz, więc naprawdę robi wrażenie, jeżeli chodzi o tą wielkość. Ale tak jak Gaju wspominała, przepychu nie ma, więc dzięki temu budzi taką trwogę i ludzie pewnie mocno się bali, jak tam wchodzili. Jak trwoga, to do Boga. Na końcu ulicy odkryliśmy jeszcze przepiękny, wspaniały budynek. Jest to tak zwana wielka zbrojownia. Musicie przyznać, że nie wygląda, jakby tam trzymano zbroję. Jest przepiękna, naprawdę. Bardziej jak pałac. Gdańsk jest naprawdę przepiękny. Wszystkie te kamieniczki są kolorowe i zupełnie inne niż na przykład można spotkać je w Krakowie. Znajdujemy się właśnie na ulicy Długiej, czyli dawnym trakcie królewskim. Za mną jest początek tego traktu, czyli Brama Złota i ulicą Długą aż do Bramy Zielonej. Tędy właśnie wjeżdżali królowie do Gdańska i podczas gdy wjeżdżali królowie, to wiecie, to jest tak jak na filmach, że wszyscy tutaj grajkowie, wszystkie jakieś tutaj zabawy były, wszyscy witali tego króla i to właśnie się działo tutaj na tej ulicy Długiej, w trakcie królewskim. Idziemy sobie ulicą Długą. No zgadnijcie, co nam się najbardziej rzuca w oczy. Tak, zgadliście, jest to wieża ratusza. Bardzo warto wejść na tą wieżę. Są podobno przepiękne widoki. My niestety nie mamy już na to czasu, ale jakbyście mieli, to na pewno polecam. Tylko spójrzcie, jakie przepiękne te kamienice. Bardzo wiele jest w ogóle pomalowanych. Nie tylko przydekorowanych rzeźbami, udekorowanych, ale też po prostu pomalowanych. Dochodzimy do centralnego miejsca na Starym Mieście, czyli na taki długi rynek, a dlatego on jest taki znany, bo stoi tutaj Neptun i jego fontanna. A zaraz za
Neptunem, dwór Artusa. Tylko spójrzcie, jaki przepiękny Neptun. Z tą fontanną związana jest niesamowita historia o powstaniu słynnego tutaj trunku Goldwasser. Mianowicie Neptun rozłościł się z powodu tego, że ludzie wrzucali tutaj monety do tej fontanny, uderzył swoim trójzębem właśnie w złoto i to złoto się rozszczepiło i wpadło do tej wody. I Goldwasser to jest właśnie tutaj nalewka wywodząca się z Gdańska, w której składzie znajdują się odrobinki 22-23 karatowego złota. Tuż za fontanną Neptuna mieści się dwór Artusa. Jest to budynek pochodzący z XIV bądź XV wieku, który był początkowo miejscem spotkań kupieckich. Później to była giełda, obecnie mieści się tutaj muzeum. I można tutaj podziwiać naprawdę przepiękne wnętrza. Ja dodam tylko, że ta starówka, tak ją będę nazywać, jest naprawdę przepiękna i wiecie, my jesteśmy z Krakowa, więc mamy nasz rynek główny. Byliśmy też w Warszawie, byliśmy we Wrocławiu, byłem w Toruniu, ale ta wydaje mi się jedną z moich ulubionych. Nie wiem, czy to właśnie ona nie jest najpiękniejsza. Wystarczy spojrzeć na przykład na te kamienice i na pewno zrozumiecie, o co mi chodzi. A tutaj przed Wami złota kamienica. Jest to kamienica uznana za najpiękniejszą tutaj przy trakcie królewskim. Zdobią ją złote elementy i płaskorzeźby różnych władców. Jeszcze szybkie spojrzenie na ulicę Długą z drugiej strony. I wychodzimy bramą zieloną. To jest jedna z największych zagadek dla mnie. Czemu to się nazywa brama zielona? Znaleźliśmy taką cichą uliczkę, gdzie obecnie nie wieje, więc chcieliśmy tylko dać Wam znać, że my już kończymy zwiedzanie centrum. Mamy nadzieję, że te najważniejsze punkty Wam się podobały. To jest naprawdę przepiękne miasto, czy trakt, czy bazylika, czy to ten deptak nad Motławą, o ile dobrze pamiętam. No a teraz chcemy Wam jeszcze pokazać dwie kolejne rzeczy, więc zaraz jedziemy w inne miejsce. Kolejne miejsce, które krótko chcemy Wam przedstawić, to oczywiście Stocznia Gdańska. Tutaj można wejść bezpłatnie i zwiedzać stałe wystawy. Za mną jest też Centrum Europejskiej Solidarności. Tam akurat bilety występują. Niestety już te wystawy są zamknięte, bo zrobiło się bardzo późno, ale chciałem Wam też opowiedzieć chwilę o tym pomniku, który widzicie za mną. Jest to pomnik ofiar stoczniowców 1970 roku. To tutaj zginęli jedni z pierwszych stoczniowców zaraz koło tej bramy i przez 10 lat nie mogli doczekać się upamiętnienia. Dopiero w 1980 roku ten pomnik powstał. To również tutaj w 1980 roku rozpoczynały się strajki, dzięki którym powstała NSZZ Solidarność. Tutaj jeszcze lista ludzi, którzy oddali życie w tamtych strajkach w Gdańsku i w Gdyni w 1970 roku. Europejskie Centrum Solidarności ma naprawdę przepiękny budynek. Pewnie nie każdemu przypadnie do gustu, ale mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć bramę. Jest to brama do Stoczni Gdańskiej numer 2. A na bramie jak zawsze nieodzowne elementy, czyli Matka Boska oraz święty Jan Paweł II. Już naprawdę ostatnie miejsce, które chcemy Wam polecić, czyli niezaprzeczalnie jedno z najlepszych muzeów w Polsce, Muzeum II Wojny Światowej. Ono zostało tutaj oddane w 2017 roku do użytku. Jest naprawdę niesamowite. Jeżeli ktokolwiek z Was był na przykład w Warszawie w Muzeum Powstania Warszawskiego, to tutaj te ekranizacje,
te scenografie są naprawdę bardzo, bardzo podobne, więc naprawdę zachęcamy Was. Niestety muzeum już jest zamknięte, więc nie możemy do niego wejść. Zwiedzanie takiego muzeum to około 4 godziny, więc zarezerwujcie sobie sporo czasu. Chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że zostaliście z nami do końca. My się już z Wami żegnamy. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Nam się podobało, chociaż było nam zimno, bo odczuwalne jest -10. Mieliśmy dzisiaj słońce, deszcz, grad, śnieg i ogromny wiatr, ale czegoś się nie robi, żeby poznać coś nowego. Jest to prawda. Pamiętajcie, że Gdańsk poza sezonem jest naprawdę super. Warto tu przyjechać. Czy pada, czy nie pada, będziecie zawsze mieli co robić. Mamy nadzieję, że vlog Wam się podobał. Nam Gdańsk bardzo przypadł do gustu. Na pewno będziemy jeszcze tu wracać. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie z serii Polska na weekend. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa, a jeżeli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Pa, pa!